Cześć. Na początku chciałem Wam podziękować za takie miłe przyjęcie mojego pierwszego filmu. Dzisiaj nauczymy się fragmentu wstępu do piosenki Stairway to Heaven zespołu Led Zeppelin. Posłuchajcie. Na wstępie jeszcze powiem, że nastąpiła mała zmiana planów co do piosenki w tym odcinku. Opracowanie do całej piosenki Imagine znajduje się na mojej stronie, jednak stwierdziłem, że granie tego utworu w całości już w drugim odcinku będzie przesadą. Dzisiaj zajmiemy się dobrze brzmiącym i wręcz legendarnym utworem Stairway to Heaven. No stairway. Denied. Piosenka była na tyle udana i przyniosła muzykom taką sławę, że pojawiła się w pewnym momencie teoria, że za napisanie jej oddali duszę diabłu. Przyznam, że sam byłem zaskoczony, że ta piosenka tak dobrze brzmi na ukulele. Dzisiaj omówimy sobie fragment wstępu. Będzie to bardzo dobry trening. Po pierwsze, płynnych zmian akordów dla lewej ręki, a po drugie, posługiwania się pojedynczymi strunami w prawej ręce. Jak zwykle pełne taby do pobrania w opisie, a rozszerzenie tej lekcji znajdziecie we wpisie na blogu. Zaczynamy. Standardowo zaczynamy od omówienia tego, co dzieje się w prawej ręce. Nasz schemat szarpania, który będzie się powtarzał niemal w każdym akordzie, wygląda tak, że zaczynamy sobie od szarpnięcia dwóch skrajnych strun, czyli pierwszej struny od dołu i czwartej struny od dołu jednocześnie. Ja to robię kciukiem i palcem środkowym. Następnie szarpiemy sobie trzecią strunę od dołu kciukiem, drugą strunę od dołu palcem wskazującym i dolną strunę palcem środkowym. Zagrajmy sobie powoli cały ten schemat. Czyli jeszcze raz. Dwie skrajne struny, trzecia, druga i pierwsza. A tutaj Wam proponuję, żebyście ustalili sobie, że gracie to tymi samymi palcami co ja. Będzie Wam naprawdę bardzo wygodnie, jak się z tym oswoicie. Dobra, przechodzimy sobie do lewej ręki. Tutaj wszystko zaczyna się od akordu Amol, a więc łapiemy sobie czwartą strunę od dołu na drugim progu i stosujemy nasz schemat szarpania. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Najważniejsze jest to, żebyście dobrze wytrenowali prawą rękę, żeby to wszystko dobrze brzmiało, żeby każda struna się odzywała i żeby była dobrze słyszalna. Teraz przechodzimy sobie do akordu, który jest trochę podobny do E7. Wygląda on tak, że palcem wskazującym łapiemy sobie czwartą strunę od dołu na pierwszym progu i dolną strunę, pierwszą od dołu, na drugim progu. Ja to robię palcem wskazującym i tutaj na dole palcem serdecznym. I też stosujemy nasz schemat. I jedziemy ze wszystkim od początku. Amol. Dobra, jak już mamy te dwa akordy, przechodzimy do trzeciego, na szczęście już dużo prostszego. Będzie to C-dur, czyli trzeci próg dolnej struny. I również stosujemy nasz schemat. Dobra, zagrajmy sobie wszystkie trzy akordy od początku. Teraz dodajemy sobie do wszystkiego akord D-dur. Wygląda on tak, że łapiemy sobie czwartą strunę od dołu palcem wskazującym na drugim progu, trzecią strunę od dołu palcem środkowym na drugim progu i drugą strunę od dołu palcem serdecznym też na drugim progu. On może być trochę niewygodny. Pamiętajcie o tym wygięciu nadgarstka, żeby wszystkie palce Wam się zmieściły i żeby wszystkie dźwięki dobrze brzmiały. I tutaj również stosujemy nasz schemat. I tutaj proponuję Wam, że dopóki nie opanujecie tych czterech akordów, to nie idźcie sobie dalej. Możecie to powtarzać w kółko. Ja sam jak uczę tej piosenki albo sam się uczyłem, to właśnie najpierw grałem sobie jeden akord, dopiero później dokładałem kolejne i tutaj robimy sobie na przykład przerwę i dopiero po tej przerwie zaczynamy od początku i dokładamy trzeci akord.
Teraz C-dur i D-dur. Ok, jak już to mamy, przechodzimy sobie dalej. Teraz złapiemy F-dur i na pierwszym F-durze znowu zastosujemy nasz schemat szarpania. Natomiast w drugim takcie F-duru, co pewnie zobaczycie w tabach, będzie coś takiego. Zagramy sobie tylko 3 dźwięki i będzie to druga struna od dołu, trzecia i znowu druga. Posłuchajcie tego, co się dzieje na F-durze w tych 2 taktach. To teraz, żebyście mieli pełny wgląd w to, jak to brzmi, zacznijmy sobie od początku. A-moll, śmieszny E-dur, C-dur, D-dur i ten F-dur. Do końca zostały nam dosłownie 3 szarpnięcia. Łapiemy sobie G-dur, na którym raz szarpniemy 3 górne struny jednocześnie. I wszystko zamyka akord A-moll, na którym szarpiemy górną strunę i 2 dolne jednocześnie, 2 razy. To wszystko macie w tabulaturach. Mam nadzieję, że jak nie rozumiecie czegoś, co mówię, to właśnie tabulatury wam to rozjaśnią. Dobra, to mamy wszystko. Zagrajmy sobie w takim razie całość od początku. Naprawdę bardzo dobrze to brzmi. Ten motyw, który zagrałem teraz, powtarza się w tej piosence jako intro 2 razy. W opracowaniu zapisu znajdziecie dalszą część tej piosenki, która będzie grana bardzo, bardzo podobnie do tego, co sobie dzisiaj robiliśmy, ale żeby ten film nie był za długi, omówiłem tylko tę pierwszą część. Jeśli będziecie mieli ochotę, w pewnym momencie możemy sobie zrobić taki naprawdę długi film, albo podzielimy go sobie na kilka części, w którym omówię dosłownie całe Stairway to Heaven, bo właściwie całość da się zagrać na ukulele. Natomiast wydaje mi się, że ten motyw sprawi wam naprawdę sporo radości i tak jak mówiłem na początku, jest bardzo dobrym materiałem treningowym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do komentowania. Wszelkie sugestie i propozycje biorę pod uwagę. Trzymajcie się, cześć.